Nazywam się Jerzy Maria Ulatowski. Miałem 13 lat, kiedy z matką i 11-letnią siostrą transportem z Powstania Warszawskiego 12 sierpnia 1944 roku zostałem przewieziony do obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau. Otrzymałem numer 192 823. Rozdzielono mnie z matką i siostrą. Poszły na obóz kobiecy. Ja znalazłem się na kwarantannie w męskim obozie. Pozbawiony opieki matki oraz jakiegokolwiek z nią kontaktu, któregoś dnia postanowiłem po prostu położyć się pod barakiem i czekać. Nie bardzo wiadomo na co. Tam odnalazł mnie wujek, który do Auschwitz trafił 1,5 roku wcześniej. Wujek pełnił w obozie w Auschwitz funkcję tak zwanego Totenbuchschreibera, czyli rejestratora zmarłych, co umożliwiało mu przemieszczanie się wewnątrz całego obozu. To jemu i jego kontaktom zawdzięczam 3-krotny pobyt na rewirze. Byłem uratowany. Rewir to obozowy szpital. We wrześniu 1944 roku byłem świadkiem, jak dr Mengele dokonuje selekcji na rewirze. Takie same baraki jak wszystkie pozostałe, 3-piętrowe prycze, a na nich od 6 do 8 więźniów na każdym poziomie. Kiedy chorzy chcieli zmienić pozycję, musieli robić to wszyscy jednocześnie. Gdy chory umierał, resztę nocy spędzał zrzucony na ziemię. Kiedy na rewir przychodził doktor Mengele, więźniowie stawali w szeregu. Mengele wskazywał tych, których jego zdaniem nie opłacało się dłużej leczyć. Tych, których wskazał, czekała śmierć w komorze gazowej. Tego dnia Mengele szedł powoli, minął mnie, zatrzymał się obok i wskazał 2 Żydów, moich towarzyszy z pryczy. Obaj zostali wyselekcjonowani. Jeden z nich podszedł do mnie, mówiąc: żegnaj, nazywam się Pański. Jeżeli uda ci się stąd wydostać, opowiedz, co się ze mną stało. Masz tu moją szczoteczkę do zębów. Mnie już nie będzie potrzebna. Najpóźniej za 2 godziny wyfrunę stąd do nieba przez komin. Do końca życia będę pamiętał szczoteczkę Pańskiego. Innym razem z powodu obustronnego zapalenia ucha środkowego pielęgniarz wieczorem zrobił mi okład na uszy z ichtiolu i zabandażował głowę papierem toaletowym. To był bandaż w cudzysłowie. Kiedy rano otworzyłem oczy, moi towarzysze szpitalni, pochyleni nade mną, wskazywali ze śmiechem moją głowę. Okazało się, że w nocy zwabiony zapachem ichtiolu szczur wygryzł w papierze toaletowym dziurę i pożarł patrunek. Wyjątkowo mocno spałem tej nocy, nic nie czułem. I jeszcze jedno przeżycie, wspomnienie. Nagi więzień, rozkrzyżowane ramiona, za które mocno trzymają pielęgniarze, a lekarz SS robi punkcję, wkłuwając się bez znieczulenia w kręgosłup trzymanego. Wycie, jakie wydobywało się z piersi chorego, trudno zapomnieć. To musiał być śmiertelny ból. Wujkowi zawdzięczam też wycofanie mnie w ostatniej chwili z tak zwanego Marszu Śmierci podczas ewakuacji obozu w styczniu 1945 roku, w którym on poszedł, a którego ja na pewno nie przeżyłbym. Los okazał się dla mnie bardziej łaskawy. Kilka dni po tym transporcie udało mi się, wykorzystując brak prądu w drutach,
przedostać się na obóz kobiecy i po prawie półrocznej rozłące zobaczyć matkę i siostrę. Wszyscy troje zdołaliśmy uciec poza teren obozu w Brzezińce. Nie było już prądu w drutach. Na ośnieżonych polach otaczających obóz w stanie całkowitego wyczerpania znalazł nas 18-letni chłopiec Kazimierz Baraniak. Niosąc moją wycieńczoną siostrę na plecach, zaprowadził nas do swoich rodziców w Brzeszczach. Górnicza rodzina Baraniaków przyjęła nas pod swój dach, ryzykując życiem i dzieląc się z nami wszystkim, co posiadała. W taki właśnie sposób nieznana rodzina włączyła się z wielkim poświęceniem w łańcuch pomocy byłym więźniom. Kiedy po kilku tygodniach i wyzwoleniu tego terenu wróciliśmy do Warszawy, zastaliśmy tam tylko gruzy i zgliszcza naszego mieszkania. I znowu, przepraszam, pomoc nadeszła od innego członka, tym razem naszej rodziny. Mama i siostra zostały w Warszawie, a mną zaopiekowała się żona wujka w Kutnie. Kiedy nie było już nadziei na powrót wujka, powrócił on w czerwcu 1945 roku z kilku obozów w Austrii. Ocaleliśmy wszyscy, a nasz wybawca, Kazimierz Baraniak, został odznaczony w 2007 roku przez prezydenta Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. A teraz konkluzja. Spotkania z różnymi środowiskami, przekazywanie doświadczonych przeze mnie obozowych przeżyć to moja osobista misja ostrzeżenia, by opisane w nich sytuacje nigdy się już nie powtórzyły, by siły, które finansowały te zbrodnie, nigdy nie odzyskały możliwości, by zrobić to jeszcze raz. Oby tak się stało. Dziękuję.